Kanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 8 dzień października 2024 roku. Imieniny obchodzą Ewojda i Ginter. Za oknem mamy 17 stopni Celsjusza, przewaga chmur, blok BTC 864714, cena KNG 2,19 USDT. I to jest kwadrans z Kangą, wydanie 222. Ciężko to deklinować. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co mówi wąż, jak idzie do domu? Nie wiem. Dobra, ja się zwijam. Bum. Dobra, więc poważne tematy mamy za sobą, a teraz powiedz, co tam takiego dzieje się na rynku krypto. Trochę wieje Chłodem. Chłodem, bo właściwie chciałem powiedzieć lekką nudą, no ale zobaczymy, co tam wyciągnąłeś ciekawego. Pamiętajmy, że większość czasu wieje nudą. Na rynku Bitcoina chyba 90% czasu to są nudne dni, po to tylko, żeby przez 10% cyklu faktycznie wystąpiły jakieś wzrosty i jakieś ciekawe ruchy. Generalnie nasz tutaj specjalista od wykresów, flamastrów i różnych takich rzeczy przygotował taką prostą, skróconą analizę. Spadki, które są związane z zeszłym tygodniem, tak, były wywołane bardzo istotnym takim geopolitycznym zamieszaniem. No wiemy, wojna na Bliskim Wschodzie. No i to spowodowało, że cena Bitcoina zeszła do 50-dniowej średniej kroczącej. To jest to, co widzicie jako czerwoną linię. Co ważne, w tych samych okolicach znajduje się 100-dniowa średnia krocząca, żółta linia, i zbieżność obu czynników stanowi istotne wsparcie. Ponadto na wskaźniku RSI pojawiła się bycza rozbieżność. Nie jest to klasyczna dywergencja, niemniej istotna dysproporcja pomiędzy ruchem wskaźnika a ceną BTC. Skutkuje to trwającym odbiciem, które na obecną chwilę znajduje opór w okolicy 200-dniowej średniej kroczącej. Ponownie testowanie tego oporu i próba jego przełamania staje się wysoce prawdopodobnym scenariuszem. Co ważne, oprócz wspomnianego w minionym tygodniu wyższego szczytu, cena kształtuje wyższy dołek. Oznacza to, że jeżeli Bitcoin osiągnie wartość minimum 66,5 tysiąca dolarów, będziemy mogli mówić o potencjalnej zmianie trendu na wzrostowy. Reasumując, pomimo fluktuacji struktura wykresu została zachowana. Pięknie, pięknie. Jeżeli chcecie coś więcej z tego zrozumieć, zapraszamy oczywiście w każdą środę, tak, na Kanga Trends, gdzie Łukasz Wydra, nasz analityk techniczny, bardzo nie lubię słowa analizator, to mi się jakoś źle kojarzy, jakby wyjaśnia wszelkie szczegóły, no ale ostatecznie o co chodzi, Łukasz, z tymi wyższymi górkami i wyższymi dołkami? No, generalnie wygląda na to, że lokalne minimum jest wyżej niż poprzednie lokalne minimum, więc to sugeruje na zmianę trendu. Ja jeszcze zwrócę uwagę na to, że mamy do czynienia ze zbliżającym się Golden Crossem, czyli tą sytuacją, w której 200-dniowa krocząca, średnia krocząca przebije od dołu 50-dniową średnią kroczącą. Że 50-dniowa, czyli ta bardziej dynamiczna, przebija 200-dniową? Napiszcie w komentarzach, ale będzie czujność. Nie będziemy tutaj... Panowie, Kamil, Złoty Krzyż to jest jak ta wolniejsza, ta 200-dniowa przebija od dołu tą szybszą, 50-dniową, prawda? Dobrze. Tutaj chciałem... No dobra, okej. Chociaż widzę, że komentarze są podzielone, ale słuchajcie, tak czy inaczej będzie rosło, no bo to Bitcoin. No i właśnie, poplotkujmy trochę, Łukasz.
sprawa Ethera. Masz jakąś intuicję, co się tam z tym Etherem dzieje? Nie. Wszyscy... No właśnie, czy Ether może być zastąpiony? Zadałem to pytanie chyba Mike'owi Satoshiemu podczas ostatniemu Kanga No Comments na Cryptosphere. On jakby nie wypowiedział się na ten temat jakoś konkretnie, ale jak ty myślisz, czy kiedyś za 2 lata, jak się spotkamy tutaj w tym studio albo w jakimś innym, czy może być tak, że Ether będzie jednak na 3. miejscu? I czy już ci zadawałem to pytanie, ponieważ zadawałem je też innym, to jeszcze raz chcę sobie przypomnieć odpowiedź, czy traktujesz jako porażkę to, co się wydarzyło z ETF-ami eterowymi? Nie traktuję też tego jako sukcesu. To znaczy uważam, że nie możemy mówić o jakiejś totalnej porażce, natomiast w żadnym wypadku nie mamy wielkiego sukcesu. Wydaje mi się, że zbyt duży nacisk był położony do tej pory na Bitcoina. Zresztą jak się patrzy na to, jak BlackRock i inni gracze, ci, którzy wyemitowali te ETF-y, mówią o tych ETF-ach, to w większości narracja jest jednak skierowana na ETF-y bitcoinowe. Nie ma się co dziwić na największy sukces w historii ETF-ów. Ten eterowy jest jakimś takim cichym graczem. Powiedziałbym, że doszukując się jakichś teorii spiskowych i tego typu rzeczy, bym powiedział, że tam po prostu pod dywanem coś się dzieje i tym dużym zależy na tym, żeby oczy były zwrócone jednak na Bitcoina, a nie na Ethera. To jest jeden z możliwych scenariuszy. Pytasz się mnie, czy Ether może być zastąpiony? Ja mówię, oczywiście, zawsze może tak być. Pytanie przez co, bo na przykład bardzo ciekawie rozwija się w tej chwili kolejny nie Ether killer, tylko Solana killer, bo już o tym się zaczyna mówić, to jest Sui. I Sui w tej chwili zaraportowało, że miało 2 razy więcej transakcji na blockchainie niż Solana, więc to faktycznie pokazuje duży potencjał. Ja tu zresztą trochę sobie zniszczyłem ciekawe pytanie do ciebie, tak myślę, że ciekawe. Tak. Chciałem się ciebie zapytać, czy wiesz, jakiej waluty to jest wykres raptem z 3 miesięcy? To jest właśnie Sui i zobaczcie, ja po prostu znam wszystkie wykresy na pamięć. Ona z 3 zł wskoczyła na ponad 8 w ciągu ostatnich 3 miesięcy, a tak naprawdę w ciągu miesiąca, bo ostatnie 3 zł były w okolicach 1 września, więc no, to faktycznie jest mocna waluta. Pozostałe coiny nie zanotowały aż tak dużych wyników. Tutaj ktoś się pyta, kiedy Sui na Kandze. No, warto, uwaga, zasubskrybować ten kanał, kliknąć w dzwoneczek, no bo właśnie dzięki temu nie ominie Was taki news, jak to, jeżeli wprowadzimy Sui na Kangę, a bardzo możliwe, że to nastąpi, ale nic nie obiecuję, oczywiście nic nie mówię, bez komentarza. Może pokażę teraz taki jeszcze jeden wykresik a propos tego, co się dzieje na tych ETF-ach eterowych. Tutaj poproszę Wojtek, żebyś dodał widok. Czekam. No tak, wykresu. O, proszę bardzo, Łukasz. I zobacz, to jest tygodniowe ujęcie tego, jak wpływają środki na Ethereum. Jest zdecydowanie więcej odpływu z ETF-ów. Wyjaśnijmy jeszcze tylko dlaczego, jak to jest możliwe, że jest więcej odpływu. No bo jest Grayscale, tak, który wystartował z pokaźną walizką Etherów, no on faktycznie odnotowuje cały czas spadki, natomiast zwracam uwagę, że mamy bardzo, tutaj szybko pokażę inne jeszcze rozwiązanie, znaczy inne spojrzenie na to, bo jak popatrzymy sobie na ostatnie wpływy, na przykład na Bitcoina, jeszcze na sekundkę tylko dla porównania podam Bitcoina. Zobaczcie, tutaj mam dane jak wpływają, jakie są wyniki ETF-ów bitcoinowych. Pierwsza kolumna, to wiem, że to tak trochę słabo widać, ale to są wpływy do BlackRocka i zwracam uwagę, że tutaj praktycznie nie ma odpływów. 3 razy zdarzyło się, że coś odpłynęło z tego ETF-u. No, wczorajszy dzień, poniedziałek, 235 milionów dolarów wpłynęło do ETF-ów. Zwracam uwagę, że żadnego nie odpłynęło, całkiem nieźle, ale teraz popatrzmy na to samo, jeśli chodzi o ETF ETH. I uwaga, co dziwne, znowu mamy sytuację, że na BlackRocku
nie odpływa. No ale co to oznacza? Czy to oznacza, że inwestorzy BlackRocka, czy ci, którzy kupują właśnie z BlackRocka, oni nie wyprzedają? Czy też może to oznaczać, wyjaśnij mnie, który jakby niekoniecznie jestem biegły w finansach amerykańskiej inżynierii, bo tak bym powiedział, albo w inżynierii amerykańskich finansów lepiej brzmi, że BlackRock może po prostu coś gromadzić tak po prostu na własny użytek? To jest jedna z teorii, która mówi o tym, że BlackRock cały czas skupuje, tutaj zobaczcie wszystkie wyniki, dla udowodnienia pokazuje, że w pierwszej kolumnie nigdy nie było czerwonego koloru. Tak, jedna z teorii mówi o tym, że mamy sytuację taką, że jeżeli inni sprzedawcy mają ujemne stany, to jest skupowane przez inną firmę, która wyrównuje BlackRockowy ETF, tak żeby nie było nigdy ujemnej wartości. No to by świadczyło o tym, że BlackRock naprawdę wierzy w to, że ETH będzie rosło, no bo oni jednak nie podejmują ryzyka, myślę. No, ja bym powiedział coś jeszcze, tutaj pokazuję dla tych, co lubią wykresy, to tak wygląda właśnie w tej chwili tygodniowe skupy ETF-ów, jeżeli chodzi o Bitcoina, tutaj o wiele więcej tego zielonego widać. Oczywiście. No ale właśnie, no bo mamy tutaj jeszcze z tyłu tą, nie chcę powiedzieć, że aferę, ale pewien spór pomiędzy ETF-ami, a ojejku, jak się nazywa nasza amerykańska giełda, która prowadzi im portfel? Coinbase, żeby nie dochodziło do emisji papierowych bitcoinów. Słyszałeś o tym, że tam, jeżeli chodzi o wyrównywanie tych stanów, to one trwało nawet kilka dni. To znaczy to, ile wyemitowanych było bitcoinów papierowych, a ile było faktycznie bitcoinów na portfelach Coinbase'a, tam dochodziło do różnic. Teraz, zgodnie z moją wiedzą, to jest kwestia mniej niż doby, kiedy stany mają być wyrównane. To jest jedno z podstawowych zagrożeń ETF-ów, że faktycznie emitenci nie będą tutaj wiarygodni, ale pamiętajmy, tutaj mamy instytucję, przecież zasłużoną instytucję, która broni interesu wszystkich klientów, czyli SEC, i tenże SEC powinien kontrolować te ETF-y i sprawdzać, czy na pewno jest wszystko dobrze. Tutaj ktoś napisał jeszcze jedną rzecz, i powiem, że ona jest trochę niestety zbieżna z moją intuicją, taką powiedzmy na dnie mojego serca gdzieś leży, co wcale nie znaczy, że ona jest pozytywna, mianowicie, że BlackRock po prostu kolekcjonuje bitcoiny i Ethereum po to, żeby zawładnąć ostatecznie tym. Jedna z teorii spiskowych, która powoli staje się coraz mniej spiskowa. Mamy tutaj z tym pewne obawy związane. Spójrzmy w komentarze. Po pierwsze, ktoś pytał się, kiedy będzie Cardano na Kandze. Niedługo zaprosimy Jacka i Jacek na pewno o tym powie, bo wiem, że już data jest tutaj ściśle określona. Ale Łukasz, czy możesz spojrzeć na komentarze Tom As, który uważa, że gdzieś tutaj dochodzi do jakiejś manipulacji, jeżeli chodzi o order book Kangi. A tu pokazuję pierwszy koniec, to jest, że na giełdzie Kangi, mimo iż moje zlecenie jest najwyżej w ofercie buya, transakcje zakupu się odbywają, mimo iż nie pojawiają się oferty zleceń w arkuszu zleceń z taką ceną sprzedaży. Wyjaśnię może, jak ja to rozumiem, tak. Ale powiem, chodzi o to, że składamy zlecenie, ono wisi w order booku i nie schodzi, mimo że pojawiają się jakieś inne zlecenia. Tak może być. My mamy w tej chwili całkiem sporo różnego rodzaju botów podłączonych do giełdy. My wiemy, że wielu graczy korzysta z takich rozwiązań automatycznych. Właśnie to są boty. Mamy API udostępnione. Przy okazji, jeżeli ktoś z Was chciałby poznać to API, to zapraszam do kontaktu z supportem. To API publiczne jest stabilne, ale mamy już, można powiedzieć, bety dodatkowych funkcjonalności, więc jeżeli chcecie się o nich dowiedzieć, to zapraszam. No i tych graczy jest całkiem sporo i bardzo często dochodzi do sytuacji, że zanim nam się odświeży order book w aplikacji webowej, to ona już, ten order zostaje... A ile ten okres odświeżenia wynosi? Czy to jest minuta, 30 sekund? Nie, no to mierzymy w sekundach albo nawet w ułamkach sekund. Jasne. Niemniej jednak czasami, i to widzimy bardzo często, informacja o pojawiającym się zleceniu, ona leci zawsze szybciej, zanim przeglądarka to odświeży po API, ona jest szybciej dostarczana, no i jeżeli ktoś ma automat, to bardzo szybko może zareagować, zanim się odświeży nam interfejs na giełdzie. Także Tomaszu, tak sądzę, polecam
polecam zainteresowanie się naszym API i pomyśleniem o tym, żeby wykorzystać się do takiego tradingu. Niemniej jednak płynność na Kandze nam się bardzo, bardzo intensywnie zwiększa wraz z dodatkowymi użytkownikami, którzy przychodzą, bo to jest przecież to, co się dzieje w Kandze. Tak płynnie trochę przejdę do tego takiego raporciku, który miałem powiedzieć, bo ostatnio ktoś się pytał, że o Kandze nic nie słychać, a ja może powiem tylko o tym, co się działo w wakacje, jeśli chodzi o imprezy w Azji Południowo-Wschodniej. Tam, Sławku, byłeś na kilku z nich, ale takie zebrane podsumowanie, myślę, że się przyda. Byliśmy 29 czerwca, mieliśmy nasz event, side event na chyba największej na Filipinach konferencji kryptowalutowej w Davao. Tam, uwaga, bardzo ciekawe, przyszedł do nas Donald Lim. Kto nie wie, kto to jest, to zapraszam, niech poszuka. Wielki sukces tego eventu. Niecały miesiąc później mieliśmy event na 29 lipca, July to jest lipiec. Tak. 29 lipca mieliśmy ten event i to było na tej konferencji 29-30 lipca w Davao właśnie na Filipinach. Później mieliśmy 21 sierpnia byliśmy na Bali w Indonezji na największej konferencji związanej z Crypto CoinFest Asia. Również side event mieliśmy. Później, parę dni później byliśmy już na samej głównej konferencji i na przykład tam spotkaliśmy się z tymi projektami, które są bardzo silne, jeśli chodzi o gaming w Azji, a wiemy, że to jest całkiem silna część świata, jeśli chodzi o gaming. 18 września Singapur, tak? Tam również mieliśmy side event i tam również odbywały się bardzo istotne spotkania. Tydzień później, 26 września, znowu na Filipinach, Bataan, kolejny już 7. side event w Azji i kolejne spotkania. No i powiedziałbym, że tam ten team indonezyjsko-filipiński bardzo dużo zapracował, bo ilość projektów, z którymi się spotkali, jest po prostu olbrzymia. W tej chwili przetwarzamy te wszystkie informacje i stąd myślę też dzisiejsze wystąpienie Jacka, który opowie nam o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o starter. Także Kanga Starter, wyjaśnimy, to jest po prostu nazwa kangowego launchpadu. Dokładnie. Żeby było jasne. I Jacka w tej chwili widzę, że mamy już na wizji, także czołem Warszawa, to tam takiego słychać. Dzień dobry, witam. Pozdrawiam Kanga Exchange. Łukasz nie wymienił Korei, Bali, a Singapurem była Korea. Byliśmy bardzo, bardzo aktywni i to nie wszystko do końca roku. Jacku, poczekaj. Jacek, czekaj, bo wygląda na to, że twój Walkman zaczął wolniej działać, trzeba wymienić baterię. Weź, odłącz na chwilę słuchawki od swojego Bluetootha i podłącz je z powrotem. Myślę, że to pomoże. Tak. Głos iście. Oj, to chyba wymagany jest restart przeglądarki, bo mówisz jak na zwolnionych obrotach. Bardzo ciekawy efekt. To tak jak właśnie kiedyś ktoś, nie wiem czy ktoś pamięta, ale jak się miał Walkmana i baterie się już psuły. Tak to brzmiało. Taśma wolniej szła. Tak. Jacek? Mam się przelogować? Nie, teraz to brzmisz po prostu jakbyś siedział tutaj razem z nami. Okej, przepraszam. Nie wiem skąd się wziął ten problem. To pewno odległość łącz z Warszawy do centrali, taka duża. Ja chciałem wspomnieć tylko, że jeszcze Korea po drodze była, a przed nami jeszcze kilka dużych wydarzeń, łącznie z Manilą na Filipinach, która jest w tych dniach. To jakby koronowanie tego turu filipińskiego. Mamy jeszcze konferencję w Londynie w tym tygodniu, mamy konferencję na Tajwanie pod koniec roku, w Dubaju, także dużo się dzieje. Kanga Starter, ręce po łokcie zanurzone w rozmowach z projektami. Słuchajcie, ja chciałbym odpowiedzieć na jedno pytanie, jakie tutaj pada w komentarzach i który trochę zapowiedział Sławek. Otóż jeden z blockchainów, jaki wymieniliście w komentarzach, będzie wylistowany w przyszłym tygodniu, ale nie powiem który.
Więc tak, żeby powiedzieć i nie powiedzieć, to w ogóle się będzie bardzo dużo działo, słuchajcie, bo dostałem też taką ściągę z działu giełdowego i dzisiaj listujemy bardzo ciekawy projekt, który nazywa się Elixir Games i wbrew pozorom taką część launchpadową dla nowych projektów gamingowych, które się pojawiają w tej przestrzeni. Generalnie uważa się, że to jest jedna z 2 albo 3 platform, które mają największy potencjał, żeby rozwinąć się i konkurować z tymi platformami Web2. To jest token na Solanie, też bardzo ciekawe. Jeden z ciekawszych projektów z przestrzeni Web3 na Solanie. Jutro listujemy Mirię. Mirie to z kolei jest też projekt z zakresu gamingu, który jest na sieci Ethereum. No, ale jak tak naprawdę chciałbym powiedzieć parę słów o IEO, które będzie w przyszłym tygodniu, ponieważ po 4 miesiącach takiej wakacyjnej przerwy, kiedy nie za dużo się działo na naszym launchpadzie, ale tak rynek generalnie wyglądał, zaczyna się 4. kwartał i jesień IEO, nowe projekty, bardzo buzuje. Myśmy będąc w Singapurze, w Korei, na kilku konferencjach na Bali, widzieliśmy jak wzrasta, że tak powiem, i apetyt inwestorski oraz pojawiają się coraz ciekawsze projekty i to jest trochę taka mój wniosek, moja konkluzja z tych wszystkich wyjazdów, tych wszystkich rozmów i konferencji, w jakich braliśmy udział, że poziom zaawansowania i jakości projektów, które pojawiają się na rynku dzisiaj jest nieporównywalna do tego, co jeszcze było 3-4 lata temu. W tej chwili projekty są naprawdę na dużym poziomie jakościowym, bardzo dobrze dofinansowane. W tej chwili nawet projekty gamingowe nie pojawiają się na rynku, dopóki nie mają produktu, czy nie mają gry. No i to mnie prowadzi trochę do tego, żeby powiedzieć Wam parę słów o tym, co się będzie działo w przyszłym tygodniu. Otóż zanim jeszcze zapowiem to IEO, chcę specjalnie zrobić z wyprzedzeniem, bo jest to dość specjalne IEO i bardzo przygotowane przez nas, wynegocjowane i cieszymy się, że to będzie taka nasza pierwsza karta, jaką zagramy po wakacjach. Słuchajcie, chyba największe wydarzenie Web3, jakie będzie miało miejsce w tym roku, wydarzy się za 50 dni, za 50 chyba 1 lub 52 dni, to na przełomie listopada i grudnia i cały świat Web3 wstrzymuje oddech i niecierpliwie czeka na to, co się wydarzy. Nie wiem, czy ktoś wie, tutaj z nas oglądających osób, co się wydarzy, ale jeżeli nie wiecie, to Wam podpowiem. Otóż będzie miała światową premierę pierwsza gra Web3, czyli gra Off the Grid, która startuje na PlayStation, na Xboxach, na komputery, na wszystkie możliwe urządzenia do gier. Jest to dość wyjątkowa produkcja. Kiedyś o niej może opowiemy. Mam nadzieję, że będziemy mieli też szansę wylistować ich token. W każdym razie jest to najwyższa możliwa półka, to jest projekt typu Counter-Strike, Call of Duty, Cyberpunk, ten poziom jakości z ogromnym zapleczem finansowym, z osobami z Hollywood zaangażowanymi w kręcenie filmów na ten temat. Więc to nie jest to, co widzicie teraz, ale to, co widzicie teraz na ekranie, to jest gra, która pojawi się u nas za tydzień, czyli GPT Wars. GPT Wars to jest pierwsza gra, taki Call of Duty, taka a la Counter-Strike, czyli taka strzelanka na sieci TON. Dlaczego jest to moim zdaniem bardzo obiecujący projekt? Ja w ogóle rzadko ostatnio kupowałem cokolwiek na IDO, ale za tydzień będę kupował, dlatego że właśnie Off the Grid, który startuje za 50 dni, to będzie taka strzelanka, ten first person shooter, jak to się mówi. No i w moim przekonaniu, jeżeli ona zrobi karierę, jeżeli dobrze wystartuje i będzie dobry marketing, to podobne projekty z Web3, które z podobnej kategorii będą
będą miały szansę zabrać się z tym peletonem, z tą ucieczką z peletonu do przodu. I zresztą ostatnio widzieliśmy takie gry jak Shrapnel na przykład, kiedy rynek się poderwał parę tygodni temu, to między innymi właśnie te gry, bardzo popularne tak zwane szczelanki, one najlepiej sobie radziły ze wszystkich projektów gamingowych. Jest jednak to oczekiwanie w przestrzeni Web3, że gaming się odrodzi, tak jak meme-coiny po mocnej wiośnie teraz się odrodziły, tak samo istnieje oczekiwanie, że w grudniu, czy w listopadzie, czy jakoś tak na przełomie roku odrodzi się rynek gamingu krypto, właśnie między innymi za sprawą tego, co się wydarzy za 50 dni, czyli premier gry Off the Grid. GPT Wars, niesamowita gra, taka AAA na sieci Ton, ona również będzie miała swoją premierę końcem listopada, więc bardzo ciekawa zbieżność dat, no i ewidentnie jeden z tych projektów, który ma szansę podłączyć się pod tą falę, która zostanie wytworzona już niedługo. Dlaczego mówię o tym dzisiaj? Dlatego, że mamy wyjątkową ofertę, za tydzień w środę będziemy mieli 3 pule, a nie 2, dlatego, że będziemy mieli pulę publiczną i pulę prywatną z minimalnym investingiem, dosłownie kilkumiesięcznym, także wszystkie tokeny, które nasi użytkownicy, jeżeli będą chcieli, będą kupowali, otrzymają do marca przyszłego roku, w związku z tym minimalny vesting, wyjątkowa oferta, wyjątkowe negocjacje, dzięki temu GPT Wars już w przyszłym tygodniu. Ja tylko jeszcze 2 rzeczy powiem. Pierwsza to jest taka, że w zarządzie tego projektu są ludzie, którzy pracowali w Epic Games, w BitGecie, w Huobi, w Microsoftie, ludzie z takimi umysłami tęgimi, jeśli chodzi o biznes i mocne produkcje. A drugi komunikat, jaki chciałem powiedzieć, to jest zaskoczenie. Chciałem ogłosić konkurs i to będzie konkurs, który zostanie rozstrzygnięty w ciągu najbliższych 5 minut, dlatego że GPT Wars ogłosiło darmowy mint NFT na ludzi, którzy załapali się na whitelistę i tam będzie można wymintować sobie jakieś przedmioty z gry za darmo na sieci Ton, więc oni zresztą będą multi-chainowi na Tonie i na Binance Chainie. I teraz uwaga, 3 pierwsze osoby, które wkleją na czacie adresy Ton, ale nie kangowe, tylko sieci Ton z własnych portfeli non-custodial, takich jak na przykład Ton Wallet, to osoby, pierwsze 3 adresy z dopiskiem Free Mint otrzymają miejsce na whiteliście, ja przekażę je do projektu i te osoby będą mogły sobie odebrać darmowe NFT jako dodatek do tego wydarzenia, jaki będzie za tydzień. Także pierwsze 3 osoby, czas start, adres sieci Ton z dopiskiem Free Mint. Dzięki Jacku, właśnie dlatego warto oglądać kwadrans z Kangą na żywo. Tutaj pojawiło się dużo pytań w międzyczasie, czekamy na te adresy, a ja zwrócę uwagę, że ktoś skrytykował, Łukasz, właśnie czytam to, żeby pokazać, że czytamy przede wszystkim te negatywne komentarze, naszą prognozę a propos Bitcoina i właśnie ceny Bitcoina, więc ja tylko zachęcam do tego, żeby jutro oglądać po prostu Kanga Trends, tam jest dużo takiej fachowej i twardej wiedzy, jeżeli chodzi o analizę techniczną, analizę on-chain i w ogóle przegląd rynku, ale właśnie taki techniczny przegląd rynku. A ja, Łukasz, chciałem się Cię zapytać, czy masz może intuicję, kim w końcu był Satoshi Nakamoto? Bo ktoś tam ma. To jest całkiem sporo w tej chwili zamieszania wokół tego, trochę takiej marketingowej papki, no bo pewnie pijesz do najnowszego filmu HBO, dokumentalnego, który będzie opowiadał o Bitcoinie chyba, tak? Tak. Bardzo chętnie go obejrzę w wolnej chwili, czyli jeszcze nie wiem kiedy, ale tak, tam podobno mają twórcy odkryć, kim był Satoshi Nakamoto. Ja mogę tylko powiedzieć, że ostatnio dotarły do mnie słuchy, że to nie jest Larry Finn, nie, tak dobrze mówię? Hal Finney. Hal Finney, przepraszam, tak. Hal Finney, nie Larry, tylko Hal Larry Finney. To w Bykroku. Ale to by było ciekawe. Kurde, to by było ciekawe, no nie, gdyby to okazał się on. Wtedy naprawdę czułbym się oszukany. Natomiast ja przychylałem się do tego, że to właśnie on, ale okazało się, że był jeszcze drugi człowiek, który był również bardzo zaangażowany w powstawanie Bitcoina. Mniej znany, jeżeli ktoś wie, o kim mówię, to niech napisze jego nazwisko. On niestety również odszedł z tego świata w 2011 roku.
2 miesiące chyba po tym, jak pojawił się ostatni wpis Satoshiego Nakamoto, popełnił niestety samobójstwo i no, już go nie ma tutaj, więc również ktoś, kto w pewnym sensie można powiedzieć nie zagraża Bitcoinowi, no bo pamiętajmy, Satoshiemu Nakamoto przypisuje się ponad 5% wszystkich bitcoinów, znaczy, że on na swoich portfelach ma ponad 5% bitcoinów. No tak, dużo tutaj śmierci i nieprzyjemnych tematów, ale jestem ciekaw, kto będzie ujawniony. Czy ty masz jakieś przecieki? Czy już widziałeś może ten film? Już dzwonili i prosili o recenzję, ale powiedziałem, że się nie zajmuję takimi tematami, chłopaki z HBO. Teraz patrzę na daty, bo to jest chyba w środę, tak? W środę... Tak, środa 9 października ma się właśnie pojawić premiera tego filmu dokumentalnego. Oglądałeś kiedyś Gambit Królowej? Taki serial? No właśnie, to jest serial Netflixowy, jeżeli dobrze pamiętam, tak, który tam opowiada zmyśloną historię o takiej utalentowanej pani szachistce, jeżeli tak można powiedzieć. I dlaczego o tym mówię? Mówię to dlatego, że nagle okazało się, że po emisji tego serialu w Stanach, w ogóle na świecie, ilość osób, które były zainteresowanych graniem w szachy wzrosła jakoś tam ekstremalnie mocno. Główny serwis szachowy chess.com, ci, którzy grają w szachy, wiedzą, o co chodzi, miał chyba po prostu rekordowy kwartał w kontekście napływów, no bo przecież tam, żeby móc jakby grać czy trenować i tak dalej, trzeba coś zapłacić. Zastanawiam się, na ile ten serial może wpłynąć na zainteresowanie ulicy Bitcoinem. Nie serial, tylko film dokumentalny. Gdyby to był serial, tak sobie myślę, taki 6-odcinkowy, gdzie by była miłość, zdrada, strzelanie, trochę śmierci i krwi, to pewnie by jeszcze pomogło, ale nadal myślę sobie, że coś może to jakoś ciekawie wpłynąć. No zdecydowanie, tym bardziej, że ostatnio, uwaga, BlackRock, jedna z czołowych postaci BlackRocka występowała na takiej konwencji w Brazylii, Digital Asset Convention, i tam opowiadał. Jest taki 3-minutowy filmik z jego wystąpienia, 3,5 minuty. Filmik, który chyba każdy, kto jeszcze się zastanawia na temat tego, czy i jak Bitcoin wpłynie na gospodarkę, nie wiem, na świat, powinien obejrzeć, ale ja bym skupił się na jednej tezie, czy na jednym temacie, który ten ktoś mówi, a mianowicie na adopcji. Otóż okazuje się, że jeżeli porównamy adopcję krypto, jak postępuje w porównaniu do innych takich rewolucji technicznych, to kryptoadopcja jest szybsza i to znacznie. W przemówieniu gościu z BlackRocka mówi porównuje adopcję krypto do bańki, czy nie do bańki, do dotcomów, czyli do internetu, tak, i do użytkowników komórek, konkretnie smartfonów. I wszystkie te rewolucje przebiegały błyskawicznie. Tak? Tak. Wiemy dobrze, w 1997 roku internet był raczkujący, jeszcze nikt nic nie wiedział. W 2007 roku to już była podstawa i główne źródło wiedzy, a w 2017 to już nie wyobrażaliśmy sobie świata bez internetu. Tak. Jeśli chodzi o komórki, tam tempo było jeszcze większe, bo to, co wprowadził, oczywiście na początku trochę tam było wolno, ale od momentu, gdy pojawił się iPhone, który nadał pewne tempo rozwojowi, to adopcja jest po prostu tak błyskawiczna. No w 2005 roku mało kto słyszał o smartfonach. One były, ale tego nikt prawie nie używał. Nie? W 2015 roku można zaryzykować stwierdzenie, że bez smartfonów już nie potrafiliśmy sobie wyobrazić codziennego życia, a teraz, no to jak nie masz smartfona, to nie istniejesz, tak? No to nie masz. No. Jedna znajoma niedawno miała awarię telefonu, musiała przenieść się na starszy model, który nie obsługiwał już jej komunikatora, którego używała do komunikacji ze znajomymi. Nie będę wymieniał nazwy. Nie. O wiele lepiej. Okay. No i mówi, że przez ponad tydzień nie miała tego komunikatora i tam dochodziło do kuriozalnych sytuacji, bo wręcz niektórzy znajomi myśleli, że
pora umówić się na spotkanie przy świeczce i pożegnać swoją przyjaciółkę. Dosłownie takie były podejrzenia, że coś takiego poważnego się stało, bo zniknęła na tydzień z tego komunikatora. To coś niesamowitego. No i teraz patrzymy na ten internet. Przepraszam, uciekł mi ten... Jeszcze raz pokażmy ten wykres. To jest wykres, który pokazuje, jak przyrastali użytkownicy. Czarne bary, słupki, tak. To jest użytkownicy internetu, a pomarańczowe, nomen omen, to użytkownicy krypto. No i zobaczcie, jak szybko rośniemy, zdecydowanie szybciej niż w przypadku internetu. No nie ma co ukrywać, to internet pomaga. Nie? No tak, że jak tutaj lecimy trochę na piosenkę, ale oczywiście adopcja idzie teraz szybciej. No i teraz ten odcinek, czy ten film dokumentalny, który jest przed nami, no moim zdaniem może się okazać jednym z katalizatorów, i to zupełnie poważnie mówię, jednym z katalizatorów, który spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z banana zone, czy z czymś takim. Do jakiej kwoty dojdziemy, to nie będę tutaj mówił, natomiast na pewno przyjdzie nam zobaczyć dużą falę nowych użytkowników. Film jest bardzo mocno reklamowany. Wygląda na to, że może być ciekawy. No ja bardzo chętnie go obejrzę, czekam z niecierpliwością, aż będzie dostępny w Polsce, bo nie wiem, czy będzie również w środę premiera w Europie. No ale jak tylko będzie, to będę chciał go obejrzeć, może nawet posłużę się jakimiś sztuczkami VPN-owymi, żeby spróbować obejrzeć, albo wysłucham opinii znajomych ze Stanów. Tak, dokładnie. W tym tygodniu będzie się działo dużo ciekawych rzeczy, które wpłyną na ceny krypto. Powiedziałem dużo, no to już jedno wymieniliśmy, bo chodzi oczywiście o premierę filmu, ale będzie coś jeszcze. Natomiast myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby zaprosić jeszcze naszego drugiego gościa, Monikę Minkiewicz, żeby powiedziała nam o tym, co takiego dzieje się w fundacji i wezwała nas do działania. Czołem, Monika. Cześć wszystkim, dzień dobry. Cześć. Na wstępie to chciałabym w ogóle bardzo podziękować za zaangażowanie w tą poprzednią zbiórkę na Nikolę, którą uruchomiliśmy jako Kanga Foundation. No i przemiłe komentarze dotyczące działalności naszej fundacji. Po moim ostatnim apelu do Was 17 września zakończyliśmy zbiórkę i właśnie dziś jedziemy do Nikoli wręczyć jej bieżnię, chociaż słowo wręczyć jest tutaj takie wątpliwe, ponieważ bieżnia waży 89 kilo, więc nie wiem, jak tutaj sobie z tym poradzimy, ale jestem dobrej myśli. Wszystkim, czekajcie, może jeszcze udostępnię, bo tutaj ekran, bo tutaj taka wielka moja twarz mi nie pasuje. Karta. Jest. Mamy to, świetnie. Wszystkim, jeszcze tylko dodam, dotychczasowym podopiecznym wręczyliśmy już sprzęty, tylko nie do wszystkiego mamy filmy, ale jak zajrzycie sobie na YouTube'a, na playlistę Kanga Foundation, to tam zawsze będziecie mieć film potwierdzający, że Wasze kryptowaluty zostały wydane zgodnie z naszą obietnicą. Także zachęcam do lajkowania, do komentowania, abyście mieli informacje, abyśmy my mieli informacje odnośnie naszej działalności, po prostu informację zwrotną. A to, co najważniejsze, trzeci, już ostatni komunikat, to co właśnie mam nadzieję prezentuję. Tak, prezentuję na ekranie. Od 15 dni próbujemy spełnić marzenie Marysi, która chciałaby jeździć na rowerze. No i sklep medyczny dopasował do jej potrzeb nawet taki specjalny trójkołowy rower rehabilitacyjny, a potrzeby Marysia ma spore, ponieważ ma porażenie mózgowe i dystonię. To jest tam, pomijając szczegóły, takie niekontrolowane ruchy rąk i nóg. No i okazuje się, że taka jazda na rowerze nie dosyć, że daje frajdę, no to jeszcze zmniejsza napięcie mięśniowe, charakterystyczne właśnie przy jej schorzeniach, no i uczy kontrolować też te mimowolne ruchy i w ogóle poprawia sprawność fizyczną. Nam się marzy znowu, aby kupić jej ten rower jeszcze zanim zaczną się mrozy, czyli no kto wie, pewnie już niedługo. Także gorąco zachęcam do wpłat. Już wiecie, widziałam, że już się zorientowaliście, że wpłaty można nie tylko w kryptowalutach, ale i w złotówkach realizować. Także
zapraszam do zajrzenia właśnie na stronę w menu Pomagamy na kanga.exchange i tam na dole strony też są opisane wszystkie możliwości wpłat poza Kanga Pay, która jest najprostszą i najszybszą opcją. To dzięki. Dziękujemy bardzo. Moniko, ja przypominam, nasza fundacja działa w specjalny sposób. Skupiamy się na tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Może nie są tak medialni, żeby wystąpić w głównym mainstreamie, ale również potrzebują pomocy i dlatego zachęcamy Was do tego, żeby im pomóc. Kwoty są zwykle nieduże, więc warto chociaż dorzucić swoje 10 zł. To dla nas pewnie nie jest duży koszt, a może okazać się wielką, olbrzymią zmianą dla jednej osoby. Przy okazji podaję zwycięzców konkursu ogłoszonego przez Jacka, bez żadnej sugestii. Otóż Siwes, Civil i Karol Toma wygraliście, brawo, gratulujemy udziału w Free Mincie, tak? Tak. No i dajcie później znać o Waszych doświadczeniach z samą grą. Dokładnie tak. My wracamy w tej chwili do tego, co się wydarzy jeszcze w tym tygodniu. Po pierwsze, w czwartek będziemy mieli raport o inflacji. Tak. I właściwie uważam, że obok spotkań Fedu, gdzie oni ogłaszają, czy będą obniżki stóp, czy nie będzie, to jest ten raport jest bardzo, bardzo chyba najważniejsze wydarzenie, które przez ostatnie miesiące najbardziej, pomijając oczywiście spotkania Fedu, najbardziej wpływał na nastroje na rynku i na cenę Bitcoina. Spodziewamy się, że inflacja CPI będzie na poziomie 2,3% roczna, więc oglądajmy wyniki, bo jeżeli okaże się, że będzie, no właśnie, Łukasz, bo tutaj na dwoje babka wróżyła. No nie, jak będzie niższa niż 2,3, to jest to bardzo byczy sygnał. Jednak jest to bardzo byczy sygnał, bo to jest motywacja do tego, żeby obniżyć kolejne stopy procentowe. Tak, a swoją drogą... Właśnie, wiem, że sprawdzałeś, jak tam obstawienia, jeśli chodzi o zbliżającą się listopadową konferencję Fedu, na której będzie ogłoszona przedostatnia konferencja, na której możemy usłyszeć znowu informację o obniżkach stóp procentowych, przedostatnia w tym roku. W październiku nie ma, będzie w listopadzie i w grudniu. No właśnie, bo mamy taką stronę, teraz ją, nie wiem, czy ją widać, czy nie widać. Ona się nazywa Fed Watch chyba jakoś tak. Generalnie rzecz biorąc, tak, tutaj widzimy, że inna strona zaciąga jednak z Fed Watch Tool. Tutaj można obstawiać, czy obstawia się właśnie, jak to będzie wyglądało. Tutaj jest wykres, ale najważniejsza jest ta tabelka. Spróbuję ją, to jest ciężkie do powiększenia, bo to jest osadzony ale w każdym razie założenie, że obniżą o 50 punktów bazowych na razie 0%. Na razie 0%, że pozostawią te stopy na tym poziomie, które są w tej chwili, to jest 15, prawie 15%. No i oczywiście 85% mówi, że kolejna obniżka jednak będzie miała miejsce o 25 punktów bazowych, także no to jest bardzo, bardzo byczy sygnał. Tutaj na przeszkodzie stoją wyniki z poprzedniego tygodnia dotyczące rynku pracy. Tak. Dlaczego stoją na przeszkodzie? Bo był przyrost ofert pracy. Bo były za dobre. Tak, za dobre. Jakby krótkie, tylko jeszcze jedna uwaga, bo ta tabelka jest szalenie ciekawa. Na Cryptosphere, gdzie brałem udział w panelu, zwróciłem właśnie uwagę na jej wyniki. Zwróćcie uwagę, tydzień temu, a nawet powiedziałbym, że niecałe 2 tygodnie temu, te wyniki były 50-50, jeśli chodzi o obniżkę i nikt nie dawał, że zostanie bez zmian. Tak. W tej chwili nikt już nie daje tego mocnego impulsu w dół, a większość mówi, że będzie ten mniejszy, ale już pojawiają się i rosną, zwróćcie uwagę, rośnie ilość osób, która mówi, będzie bez zmian. Także tutaj naprawdę jest bardzo dynamiczna sytuacja, a teraz wracajmy do tego, dlaczego te wyniki odnośnie stanu gospodarki Stanów Zjednoczonych są istotne, no bo generalnie idea jest następująca i mówię tutaj o idei, a nie, że tak jest, ponieważ mamy do czynienia z ekonomią, a w ekonomii są pewne teorie, których nie do końca da się udowodnić, to są tylko teorie i teoria, która w tej chwili jest dominującą w ekonomii, mówi, że jeżeli podnosimy stopy procentowe, czyli podnosimy koszt
pieniądza, to schładzamy gospodarkę, zmniejszamy jej rozwój, bo rozwijała się za szybko. Był zbyt szybki rozwój i to skutkowało inflacją. I to skutkuje inflacją i to jest bardzo źle. Więc w momencie, gdy podnosimy koszt pieniądza, to powodujemy, że firmy zaczynają mniej produkować, ludzie zaczynają mniej kupować, no i mamy do czynienia ze zwolnieniem gospodarki. Jeżeli gospodarka za bardzo zwolni, to mamy do czynienia z recesją i wtedy stopy procentowe należy obniżać. Tyle mówi teoria. No i tutaj mamy sytuację taką, że podniesiono bardzo wysoko, bardzo szybko i bardzo wysoko podniesiono stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka faktycznie zaczęła zwalniać, inflacja zaczęła spadać. Zaczęto już mówić nawet o recesji w Stanach, więc Fed zaczął obniżać, niektórzy mówią, że za późno zaczął obniżać stopy procentowe, a tu nagle odczyty gospodarcze mówią, hej, nie, jaka recesja, my tutaj cały czas pniemy się do góry. No i teraz jest taka konsternacja, może teoria jest niewłaściwa, a może jednak za szybko ta obniżka stóp została zrobiona i informacje o recesji były mocno przesadzone. Czy za szybko to się właśnie okaże, jak zobaczymy dane o inflacji, no bo jeżeli inflacji udaje się utrzymać w tym celu, jeżeli dobrze pamiętam, cel Fedu to jest 2 punkty procentowe, tak, w skali roku, jeżeli chodzi o inflację. Cel inflacyjny, tak mówi teoria, 2% powinno być inflacji. Tak, no więc jeżeli ten cel inflacyjny jest utrzymany, albo prognozy wskazują na to, że będziemy się do niego zbliżać w pozytywnym sensie, to znaczy, że inflacja będzie się obniżać, no to oczywiście warto podgrzewać gospodarkę, no bo wszystkim na tym zależy. Najgorzej jest wtedy, kiedy gospodarka rozwija się pozornie, to znaczy rosną ceny, ale tak naprawdę nie przybywa produkcji. No i to jest coś, czego oczywiście bank centralny i właściwie wszyscy ekonomiści się boją. Jest takie pojęcie stagflacja, pamiętam jeszcze ze studiów, to jest taka sytuacja, kiedy jakby nie rozwija się gospodarka, w ogóle się nie rozwija i mamy dużą inflację. No nie? Tak, to jest coś, co podobno jest najgorsze. Ja osobiście uważam, że tak jak wszędzie powinien być wolny rynek. Tutaj daliśmy się troszeczkę omamić. Myślę, że między innymi dlatego, że teoria pieniądza jest dosyć skomplikowana. Nałożono na to wiele różnych warstw i mechanizmów, no i tak naprawdę ukryto, że żyjemy cały czas w świecie, w którym mamy ceny regulowane, gdzie to rząd podaje, czy państwo podaje, ile coś ma kosztować. Moglibyśmy powiedzieć, że można sterować cenami mleka, można sterować cenami ziemniaków, papieru toaletowego, czy nie wiem, spinaczy, albo sznurka do snopowiązałek. Ci, którzy są w moim albo starsi jeszcze pamiętają ciągłe walki z tym, że nie było tego sznurka do snopowiązałek. No i efekt tego zawsze jest opłakany. Zawsze. Nie ma gospodarki, w której ten eksperyment by się udał, a nasi sprytni bankierzy zrobili taki myk, że niby nie mamy nigdzie cen regulowanych, za wyjątkiem ceny pieniądza. Cena pieniądza jest regulowana odgórnie, ale jest to schowane właśnie za takimi górnolotnymi słowami, jak tutaj stopy procentowe i tak dalej. Bo to wynika również z tego, że państwo ma monopol na emisję pieniądza. Państwo ma monopol i teraz jak ten monopol jest zły. Tak, no oczywiście, tak się mówi. Oczywiście wiemy o tym, wielu libertarian już to zauważyło, że na przykład pewne wyciąganie na przykład czyichś pieniędzy z czyjejś kieszeni nazywa się dystrybucją, tak, redystrybucją. Nie, właśnie w normalnych warunkach to się nazywa po prostu kradzież, tak. Ale jest wyjątkowa sytuacja, że kiedy to państwo robi, to już nie jest kradzieżą, no nie? Utrzymanie monopolu dla gospodarki jest generalnie złe, tak mówią oczywiście rządzący, ale jeżeli państwo ma ten monopol, no to już nie jest tak bardzo złe. I to w ogóle skłania mnie do tego, żebyśmy wspomnieli naszą ostatnią konferencję Kryptosphere. Byliśmy tam obecni. Powiedz, Łukasz, o czym mówiłeś? Z przytupem byliśmy obecni. Ja oczywiście razem ze Sławkiem braliśmy udział. Sławek tutaj miał bardzo ciekawe, ja może powiem o tym, o czym ty mówiłeś. Sławek miał fenomenalny wykład na temat tego, co jest widzialne i niewidzialne. I mam nadzieję, że został nagrany i będzie można go zobaczyć, gdyż jak zwykle tutaj Sławek porwał tłumy. Ten wykład warty jest obejrzenia, szczególnie jeżeli ktoś
potrzebuje jakiegoś takiego wprowadzenia w całą ideę kryptowalut, jak to działa i dlaczego według nas te kryptowaluty zmienią świat. Wojtek, pokaż na chwilę. Ja tylko chciałem pokazać jeden slajd z tych slajdów, które pokazywałem wtedy o świadkach Bitcoina. Oto pokazałem tutaj i Kanta, i Smitha, Locke'a, Jeffersona. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. No wiemy, kim jest Jefferson, ale jego opinia na temat banku centralnego jest bardzo ważna. Ludwig von Mises, Fryderyk von Hayek i wielu innych. To są świadkowie Bitcoina, chociaż teorie, właściwie kiedy weźmiemy właśnie to, o co oni walczyli, składowe tego, o co walczyli, to ostatecznie znajduje to wyraz w Bitcoinie. O tym między innymi mówiliśmy. Możemy teraz ten slajd już ukryć, pewnie będzie kiedyś okazja, żeby jeszcze o tym powiedzieć. Ale ty, Łukasz, brałeś udział w debacie i to w takiej bardzo ciekawej debacie. Miałeś przedstawicieli innych giełd a propos tego, czy mamy do czynienia z cyklicznością, jak ta cykliczność wygląda i w ogóle jak będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Tak, no, debata była bardzo ciekawa, bo interlokutorzy moi skupiali się o tym była debata o czynnikach makroekonomicznych i o tym, jak one wpływają na w ogóle kryptowaluty, na świat finansów. Można tam doszukiwać się bardzo wielu tematów. Dyskusja była bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie. Muszę powiedzieć, że żałowałem, że trwała tak krótko, bo dopiero, można powiedzieć, jak już się rozgrzaliśmy i wszyscy może zaczęli bardziej odważnie stawiać swoje tezy, to było bardzo kilka ciekawych wymian zdań. Natomiast dla mnie ciekawe było to, że dostałem później sygnał chyba na pewno ponad 10 osób, które podeszły do mnie i bardzo dziękuję wam, że podeszliście. Jeśli nas teraz oglądacie, super. To jest bardzo, bardzo miłe i ważne, żeby słyszeć, że coś powiedziało, pozytywny feedback. Ten negatywny też jest potrzebny, ale ten pozytywny czasami się przydaje, także dziękuję bardzo, ale zszokowało mnie to, że właśnie te osoby nie mówiły o tych czynnikach makroekonomicznych, nie mówiły o tym, jak to wpływa, ale podchwyciły temat, o którym ja mówię przecież już razem ze Sławkiem, mówimy o nim od 2 lat czy 1,5 roku. Mówimy o uśrednianiu ceny, bo jakby konkluzja moja z całej tej debaty była taka, makroekonomia wpływa, faktycznie raz są górki, raz są dołki i tak naprawdę nie wiemy, kiedy będzie górka, kiedy będzie dołek, dlatego powinniśmy uśredniać i kupować zgodnie z zasadą DCA, czyli cyklicznymi zakupami. I te osoby, które podeszły do mnie, one mówiły, super ciekawa debata, słuchaj, ta cykliczność, to DCA, to jest coś dla mnie, to jest coś, co powoduje, że mogę myśleć o oszczędzaniu w sposób taki realny, a nie tylko w sferze marzeń, bo ja po prostu jak patrzę na te wykresy, to się boję, jak słucham takich mądrych ludzi, którzy mówią o tych wszystkich falach Heliota i tam innych jakichś punktach oporu, to ja nie wiem, o co chodzi, ja nie widzę flag, nie widzę filiżanek z uchem, widzę po prostu kreski, a DCA to jest coś, co pozwala mi zrobić i widzi, że to jest naprawdę fajna rzecz, więc słuchajcie, polecam jeszcze raz, zapoznajcie się z ideą DCA i po prostu kupowaniem raz w miesiącu, raz na tydzień za stałą kwotę kryptowaluty bez patrzenia na aktualną cenę, z myślą o tym, że oszczędzamy na naszą emeryturę. Dokładnie tak, zresztą Kanga umożliwia to, skorzystajcie po prostu ze zleceń cyklicznych, ja korzystam i przy czym ja przyjąłem taką zasadę, że kupuję codziennie, za niewielkie kwoty, ale codziennie, chociaż nie ma to tak za bardzo znaczenia, bo można kupować trochę większą raz na tydzień albo za jeszcze większą raz na miesiąc, ale ważne jest to, żeby być w tym wiernym. No i uwaga, nie wiem, czy mamy tutaj zdjęcie pewnego gadżetu, który pojawił się w kontekście Kangi. Spoglądam teraz tutaj na moich kompanów i konfraterów, chodzi o samochód. Jest, będzie. Proszę, pokażcie. No, wrzucamy. BUM! Proszę bardzo, takie auto właśnie pojawiło się tam na wydarzeniu. W końcu ktoś to jest odpowiedź na to, kiedy Lambo. No właśnie było. Widziałem jeden komentarz, że w końcu ktoś za krypto kupił Lambo. No więc można. Na dniach pojawi się materiał właśnie z przejazdu tym oto pięknym gadżetem. No właśnie, spodziewajcie się materiałów na ten temat. I uwaga. Nie możemy zapomnieć o innym materiale, który się pojawił całkiem niedawno na naszym kanale.
Tak, mówisz o nagraniu z Rafałem. Z Rafałem, tak. Słuchajcie, rozpoczęliśmy nowy cykl, format Kanga Talks. Pierwszy odcinek z Filem Koniecznym pod tytułem Czego boi się Fil Konieczny osiągnął rekordowe wyniki. Bardzo się cieszymy, zasięgi bardzo nam pomagają. No a teraz drugi odcinek goni bardzo Fila. Mamy Sławka z Rafałem Zaorskim, który przepytuje Rafała, gdzie są jego granice i uwaga, nie boi się zadać trudnych pytań, na przykład o to, co myśli o szkoleniowcach i dlaczego, i zaprasza go na specjalną debatę. Obejrzyjcie, warto posłuchać, naprawdę ciekawie się słucha, jak mądrzy ludzie mają coś do powiedzenia, to warto. To nie jest wywiad, na który może trzeba patrzeć. Czasami ja lubię posłuchać sobie w samochodzie, czy gdzieś idę. Także zapraszam, obejrzyjcie, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy ten format w ogóle Wam się podoba, czy mamy kontynuować, bo mamy w zanadrzu wiele kolejnych bardzo interesujących nazwisk. Swoją drogą napiszcie w komentarzu, jakie nazwiska chcielibyście zobaczyć teraz ze świata krypto i spoza świata krypto. Mamy tutaj swoje intuicje i plany, nawiązane relacje, ale napiszcie, kogo byście chcieli zobaczyć. No i teraz Łukasz, bo mamy jeszcze strasznie dużo rzeczy do powiedzenia. Zostało nam 180 sekund regulaminowego czasu, a chcemy powiedzieć coś na temat tokena KNG. No i trzeba ogłosić wyniki konkursu, jak zwykle, co tydzień. Może jeżeli chodzi o token KNG, to tak jak zapowiadaliśmy, zamierzamy zrobić dużo fermentu na rynku w kontekście naszego dziedzictwa, a takim właśnie jest token KNG. Kilka rzeczy, natomiast to, o czym chcemy powiedzieć dzisiaj, no to, że miało miejsce kolejne spalanie i wiem, że chyba mamy nawet przygotowaną tutaj pewnego rodzaju graficzkę. Tak, pięknie. Zostało z 1 miliona tokenów KNG, które obiecaliśmy spalić w tym roku, zostało spalonych już 250 tysięcy. Tak? Już zostało spalonych, do końca roku pozostało niewiele czasu, także zachęcam do tego, żeby śledzić te tokeny, które spalamy, one pochodzą z naszego skupu. To też ważny komunikat. I teraz zachęcam do tego, żeby śledzić, jak ten ferment w kontekście naszego tokena do końca tego roku będzie wyglądał, bo myślę, że będzie to ciekawe po prostu. Zresztą myślę, że bluza Łukasza dzisiaj też coś manifestuje. Warto dać łapkę w górę, warto subskrybować i kliknąć dzwoneczek. Słuchajcie, wiem, że to jest takie do znudzenia powtarzane przez wszystkich twórców kontentu na YouTubie, ale uwierzcie mi, dla Was to jest nic, a dla nas to jest bardzo istotne, więc prosimy Was, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie w dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, bo dzięki temu nam pomożecie, a Was to nic nie kosztuje. Będzie to pewien wyraz, jakaś gratyfikacja dla nas za to, że zrobiliśmy ciekawy materiał. Skoro jesteście z nami, to się bardzo cieszymy i liczymy na to, że właśnie tak jest, ale łapki w górę mają inny wpływ na inną rzecz, bardzo, bardzo istotną i tutaj przechodzę do opisu naszego konkursu dla wszystkich analityków technicznych, tych, którzy potrafią przeprowadzić bardzo dobrą analizę techniczną Bitcoina i po prostu zaprognozować, ile ten Bitcoin będzie kosztował za tydzień. Przypominam ci wszyscy, którzy potrafią w mazaki, w kreski, w fale Eliota, jakieś fraktale i inne rzeczy, pokażcie innym, jak to wszystko działa i że to po prostu właśnie działa, że można przewidywać cenę, no i wystarczy, że napiszecie #kwadrans z Kangą 223 i podacie w dolarach cenę Bitcoina, jaka będzie według Was w najbliższy wtorek o godzinie 9 rano na rynku Bitcoin do USDT na Kandze. Ta osoba, która będzie najbliżej, wygrywa. Nie można pomylić się o więcej niż $25, czyli jeżeli nikt nie poda dokładniejszej, czy najdokładniejsza oferta będzie różniła się o więcej niż $25, to tych ofert nie bierzemy i nagroda w postaci tokenów KNG w ilości 10% łapek w górę pod tym filmem przechodzi na następny tydzień. Dlatego warto dać łapkę w górę, bo dzięki temu będzie wyższa nagroda. Jeżeli jednak chcecie mieć trochę większy margines niż $25, można go podnieść do $100 i wtedy, jeśli nikt nie pomyli,
no i wtedy margines jest $100, tak? Już Tak. zakręciłem się. Wystarczy, że napiszecie drugi komentarz, 8 słów, drugi komentarz pod filmem. Zależy nam na tym, żeby to nie było na tym czacie, który jest, ale na komentarzach pod filmem już po tym, jak on stanie się normalnym wideo na YouTubie. Dokładnie tak, a jeżeli jeszcze chcecie mieć gwarantowane 20 KNG, jak wygracie, to wystarczy, że udostępnicie ten materiał gdziekolwiek na waszych social mediach. Zróbcie to, bo wystarczy być naprawdę, bo warto być dobrym człowiekiem, nawet nie po to, żeby wygrać te 20 KNG dodatkowo. I uwaga, mieliśmy do czynienia z pewnym precedensem w ubiegłym tygodniu. Mianowicie powiedzieliśmy, że nikt nie trafił i że jest kumulacja, ale oto okazuje się, że w międzyczasie zgłosił się do nas użytkownik, który pokazał komentarz, który jednak był trafny. I nasz system, który robi tak zwany crawling czy scrapping, czy jakkolwiek to się nazywa i ściąga wszystkie komentarze, gdzieś tam nie zadziała tak jak trzeba. A zatem w poprzednim tygodniu wygrał człowiek, który dysponuje takim tytułem jak Love Life Now. I gratulujemy, bo faktycznie nie dość, że trafił z ceną, no to jeszcze wykazał się hartem ducha i skontaktował się z nami, pomimo tego, że nie odnaleźliśmy go wówczas. A w tym tygodniu zwycięzcę mamy. Wow. Tym zwycięzcą jest Mariusz Wojtczuk 9594, Mariusz Wojtczuk 9594, a nagroda dla niego to jest 56,2 KNG. I teraz Łukasz, jeszcze jedna rzecz, bo byliśmy jeszcze na jednej konferencji, potrzebuję tych 60 sekund, bo jedna rzecz mi utkwiła w głowie. Byliśmy na konferencji o krok przed rynkiem, między innymi organizowanej przez Kamila Jarząbka w Krakowie. Mówię o tym dlatego, że występował tam właśnie Rafał Zaorski, dzisiaj dużo o Rafale, i on powiedział jedną ciekawą rzecz, która mi utkwiła w głowie, a myślę, że ona może mieć wpływ na cenę Bitcoina. Mianowicie powiedział, że ten kapitał, który już teraz powinien wpływać na skup Bitcoina i z Wall Street i tam od większych inwestorów, on został przez ostatni rok przejęty przez jedną frakcję inwestycyjną, mianowicie przez spółki, które są na giełdzie i które inwestują w AI. On stoi na takim stanowisku, że część inwestorów, która lubi ryzykować w aktywa wyższego ryzyka, skierowała właśnie swój kapitał do AI, ale teraz ostatnie miesiące pokazały, że AI owszem bardzo fajnie się rozwija, ale musi upłynąć jeszcze wiele wody nie tylko w Wiśle, ale i w Nilu i w całej Amazonce, zanim AI zacznie przynosić dochody i inwestorzy będą mogli z tego tytułu czerpać dywidendy. I to, zresztą to już widać, że te nastroje takie bardzo bycze, one będą trochę schładzane i dzięki temu ten kapitał może z powrotem trafić właśnie tam, gdzie powinien być, czyli w Bitcoinie. Myślę, że ta myśl jest na tyle ciekawa, zapomniałem o niej powiedzieć wcześniej, więc teraz o niej mówię, bo jest pozytywna. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć, bo w ogóle dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy wokół AI, a tu szybko muszę sobie przypomnieć. Kurczę, no nie pamiętam, nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili imienia i nazwisk, nie chcę przekręcić po prostu jednego znanego youtubera polskiego, Łukasz Langa chyba. Jejku, bardzo przepraszam Łukaszu za tą zmianę, ale on prowadzi bardzo ciekawy kanał Czytamy Naturę, do którego już kilka razy zachęcałem. I tam ostatnio opowiedział o bardzo ciekawym badaniu, które zostało przeprowadzone przez fachowców, przez naukowców. Oni po prostu zaczęli badać, co się stanie ze sztuczną inteligencją, która będzie uczona materiałami, które są dostępne w internecie. I wszystko jest wspaniale do momentu, gdy te materiały, które tam są napisane przez ludzi. Tak. Jak zaczyna być uczona, ten zbiór zostaje zanieczyszczony danymi materiałami napisanymi przez sztuczną inteligencję, to następuje degeneracja modeli. I to błyskawiczna. Tu mówimy już o bardzo szybkim kolapsie, oni tak to nazywają, kolaps AI, bardzo szybkim kolapsie tych modeli i wypływaniu coraz gorszych wyników. Dla zainteresowanych odsyłam do tegoż materiału. Warto posłuchać. Ja myślę, że to jest jedna z istotnych barier rozwoju sztucznej inteligencji i jedno z istotnych zagrożeń.
to, że właśnie osiągnięcie takiego szczytowego momentu czy rozwoju sztucznej inteligencji będzie możliwe, ale tylko wtedy, gdy ten zbiór danych wejściowych nie będzie zawierał danych napisanych przez sztuczną inteligencję, a tego w tej chwili niektórzy szacują, że zaczyna być więcej niż treści pisanych przez ludzi. Tak. Także to jest niesamowite. No. Tak. Dobra, musimy, Łukasz, kończyć, bo to już minęła godzina. Myślę, że możemy... Jedna rzecz, bo ktoś tam zwrócił uwagę, że ten wywiad z Rafałem Zaorskim to 15 minut, a ja sprawdziłem i to nie jest... Nie, to jest godzina. To jest ponad godzina, także słuchajcie, zapraszamy, obejrzyjcie, dowiecie się o tym, co łączy na przykład Sławka i Rafała, a łączy ich przeszłość. Tak tylko zdradzę, jeżeli chcecie poznać szczegóły, to zachęcam do obejrzenia. Naprawdę ciekawy materiał, dobrze się tego słucha. No i jeszcze raz zapraszam, napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić taki wywiad. Widziałem, że pojawił się Kiyosaki, pan Mateusz Morawiecki, był Trump. No z Trumpem nie wiem, czy jak Trump wygra, to go zaprosimy. Tak, myślę, że wtedy będziemy mogli go zaprosić. Nie rozmawialiśmy na przykład o debacie, która była w Stanach Zjednoczonych wiceprezydentów, o szokującej debacie. Nie rozmawialiśmy o cinkciarzu, przecież to jest nasze podwórko tutaj, to co się tam dzieje. Mogliśmy wspomnieć też o pewnym panu, który został znienacka ostatnio zatrzymany. No ale cóż, godzina to godzina. Musimy kończyć. Tak, to nie my wymyśliliśmy, że godzina ma tyle trwać. Okrzyki wojenne, Łukasz, jaki jest twój? Bitcoin ciągle królem, BCK niezmiennie taki sam. Tak jest. A ja oczywiście Kanga na fali, KNF. Dzięki, że nas oglądaliście. Życzymy wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.